Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Dzisiaj pogoda dopisuje, słoneczko świeci, dlatego może nie być mnie widać dokładnie, tak jak zazwyczaj, ale mimo to zrobimy filmik. Korzystam z okazji takiej, że akurat dzisiaj wszywam taśmę do firanki i będzie to taśma wszyta pod falbankę. O co chodzi z falbanką, po co ta falbanka, zaraz wszystko Wam wytłumaczę. Korzystam z okazji w tym momencie i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, bez względu na to, czy subskrybują mój kanał, czy też nie. Pozdrawiam Was serdecznie. Przejdę od razu do wszywania taśmy i objaśnienia, po co ta taśma, na co, ile, no i co do czego. Oglądajcie. Pierwsza sprawa przy krojeniu firanki. Jeśli chcesz mieć falbanę, musisz określić, jaka falbana Cię interesuje. Czy chcesz falbankę na 2 cm, 1,5, 5 czy 7 cm. Wtedy dopiero kroisz firankę czy zasłonę. Czyli na przykład, jeśli Twoja firana ma mieć po wykończeniu 1,50 m wysokości, wtedy dodajesz sobie wysokość falbanki razy 2 plus podłożenie pod taśmę, tak? Czyli na moim przykładzie moja falbana ma mieć 4 cm nad taśmą, tak? Czyli dodaję 4 cm i 4 z drugiej strony, to jest 8, i pod taśmę podkładam 3 cm, czyli razem 11. Ale nie składam firanki 11 cm, 7 cm. Skąd się wzięło 7 cm? 3 cm pod taśmę i 4 nad taśmę. Daje mi 7 cm. 7. 4 od góry. Dopiero zaczynam wszywać taśmę. Dzisiaj będę wszywała taśmę paluszki 5 cm. Po wszyciu tej taśmy pokażę Wam, jak ściągnę tą taśmę, jak to wygląda już razem z firanką. Dobrze, podwijam taśmę do momentu, gdzie widać te właśnie sznureczki na wierzchu. Podwijam taśmę na lewą stronę i pracuję z miarą, zawsze pracuję z miarą. 4 cm od góry, 3 cm pod taśmę. Zaczynam szyć milimetr od brzegu, mocuję i teraz co kawałek mierzę 3 pod taśmę, 4 góra, tak? Czyli 7 cm, 7, dokładam taśmę do czwórki, czyli 4 cm i szyję. Jak widać, falbanka jest dość wysoko, tak? Oczywiście, zanim wszyję taśmę do firanki,
muszą być obszyte boki. Akurat ta taśma wymaga tego, aby te boki były najpierw obszyte. Jeśli ktoś nie wie, jak obszyć boki, zapraszam do jednego z moich filmów, gdzie wyjaśniam kwestię, jak prosto podwinąć, szyć boki firanek. Oczywiście zapraszam również do oglądania moich innych filmików. Także cały czas szyję i mierzę co kawałek, żeby wymiar mi się zgadzał. 7, 4. Trzymam, podtrzymuję równiutko spód, równiutko góra i kończymy szycie. Podwijam pod spód, podwijam, żeby było widać, tak, i nie widać. O. Podwijam pod spód tak, żeby troszeczkę mniej było taśmy od firanki, żeby nie wychodziła taśma poza firankę. Albo równo z firanką, albo troszeczkę mniej jak firanka. Czyli góra jest już zrobiona. I teraz od początku dolna część firany, mocuję. Ja tutaj sobie pozwolę podłożyć karteczkę z informacją. Mocuję, ponieważ ta firanka jest dla klientki. Tak. Ważna uwaga, obojętnie jaką taśmę wszywasz, spód tej strony, czyli pod taśmą, spód i taśma, staraj się naciągać równo, nie wdawając czy naciągając firany, bo jeśli zdarzy Ci się naciąganie jednej strony lub drugiej strony, po tej stronie może się okazać, że będą takie marszczenia, takie fale i wtedy może się zdarzyć, że w trakcie prasowania nie będzie można tego już wyprasować, a kończąc szycie może się zdarzyć, że po prostu zabraknie Ci albo firany, albo taśmy. Więc każde szycie jest bardzo ważne. To i to jest również ważne w tym samym stopniu. I teraz ja sobie robię tak, jak widać. Gładzę, naciągam w tą stronę, żeby też nie podeszła taśma do góry. Gładzę, przytrzymuję i szyję. Jeśli wybierzesz sobie linię szycia od początku, na przykład przy samym brzegu taśmy, szyj na całej długości przy samym brzegu. Jeśli wybierzesz sobie środek, szyj przy samym środku. Jeśli wybierzesz sobie zaraz przy sznureczku, szyj przez całą długość przy sznureczku. Tak, i teraz szyjemy aż do samego końca, biorąc pod uwagę te wskazówki, które staram się Wam przekazać.
Firanka jest nieduża, więc bardzo szybko mi to idzie i zaraz pokażę, jak wygląda po ściągnięciu taśma ołówek z falbanką nad taśmą. Po co falbanka nad taśmą? Jest kilka ważnych i nieważnych, zależy dla kogo. Ale jest kilka powodów, dlaczego taśma, falbanka nad taśmą. Dobrze, teraz troszeczkę pomarszczę, czyli chwytam za sznureczki i marszczę firankę. Z reguły idzie to bardzo szybko. Przekładam sznureczek, to może tak będzie lepiej widać. Przekładam. Od razu falbankę układam ku górze. Po co falbanka? Po pierwsze, wizualne wydłużenie góry firany. Tak. Po drugie, jeśli ktoś ma brzydki, nieatrakcyjny karnisz albo lubi wydłużyć sobie firankę w jakikolwiek sposób, czy ścianę, na której znajduje się okno, no to jest to dobry sposób. I po trzecie, falbanka nad firanką dodaje elegancji. Nie wiem, jak mam to określić, ale rzeczywiście tak jest. Dodaje elegancji. Oprócz tego, że nadaje elegancji, podkreśla te właśnie fałdy, które się w tej chwili tworzą. No zaraz, może wyżej troszkę i już mam tutaj zarys tego, jak będzie wyglądała firanka. Proszę. Widzicie? Ładnie układa się, po prostu jakby kontynuacja fałd, kontynuacja zakładek górą. Od razu firanka wydaje się bardziej efektowna. Tak wygląda taśma paluszki po przedłużeniu firanki falbaną. Przypomnę, że do utworzenia takiej falbanki przed krojeniem firany musisz wysokość, długość falbanki policzyć razy 2, czyli w moim przypadku 8 i długość tej firanki, która znajduje się pod taśmą, czyli długość podłożenia. W moim przypadku 3. 3, 4 i 4. Komentujcie w ikonce wspieranie. Oczywiście zachęcam do oglądania moich kolejnych filmików. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Pa.